Ile? Jak myślicie? Wow! Chcesz skosztować pomarańczkę? Ile to wszystko kosztowało? Na 50 miś jeździ nieprzepisowo. Simonik dostał zdjęcie. Mandat przyjdzie, to was poinformuję. Hejterzy, jeżeli to jest wasza karma, to dziękuję wam bardzo. Dzień dobry moi mili. Obecnie znajdujemy się przed Migrosem. Akurat Migros to nie tylko sklep, to jest Genossenschaft, czyli spółdzielnia, którą tworzy 2 miliony ludzi, w tym ja. Chodzi o to, że płaci składki i Migros nie tylko jest sklepem, żeby mieć zysk, ale także robi dużo dla społeczeństwa. O, tu będzie takie stanowisko na grill. I tu chłopaczek będzie piekł kiełbaskę. Posiada akurat 2,5 tysiąca filiali, małych, dużych. Nazywają się MMM. To zależy od wielkości filiali. W całej Szwajcarii jest około 650 małych, dużych. Są też lokalizacje, które są otwarte 24H, 7 dni w tygodniu, samoobsługowe. Ogólnie to nie tylko korporacja, ale także sklep dla milionów ludzi. No i dlatego ceny czasem są wyższe, ale Migros działa dla społeczeństwa pod względem kulturowym i społecznym. Znajdziesz tutaj produkty droższe, ale także jest linia M-Budget i można kupić coś taniej. W tym roku akurat Migros miał promocję 33%. A tak naturalnie promocja zaczyna się teraz od czwartku do poniedziałku. Teraz promocja w ogóle się zaczyna od czwartku do poniedziałku. Ogólnie sieć ma znaczenie społeczno-kulturowe, ale to jest sklep dla ludzi. Nie chodzi tylko o zysk, chodzi także co robią dla społeczeństwa. Zapraszam was serdecznie do Migrosa. Idziemy na zakupy. Jabłuszka. Pamiętajcie, jedzcie jabłuszka, bo macie zdrowe jelita. Jedno jabłko dziennie. Gipfli. W Szwajcarii bardzo dużo ludzi je uwielbia. Są różne, z czekoladą, suche, maślane, ale najlepsze są w piekarni. Appenzell. Jest to ser z gór, tak jak sama nazwa mówi. Appenzell. Mi bardzo smakuje. Ale także La Gruyère też jest bardzo dobry ser. To mi smakowało na ciebie. To to kisz? To nie, to jest kisz na pewno, czy to jest jakieś ciasto? Damaszczyzn. Jest ten kisz? Ostatnio jadłem takie coś z serem, bardzo smaczne. Można troszeczkę podgrzać. Taki kisz. Mi smakuje. Owe Martine. Tego nie ma w Polsce. Naprawdę bardzo smaczne kakałko. Mi smakuje. Sandale. Zobaczcie, tu już Wielkanoc króluje.
drodzy, małe ogłoszenia parafialne. Ogólnie jestem osobą nadpobudliwą. We wczesnym dzieciństwie w pierwszej klasie nauczyciele już zauważyli, że przeszkadzam dzieciom. Po rozmowie z rodzicami postanowili, że będą dawać mi więcej zadań. Czyli dzieciaczki dostawały jedno zadanie do rozwiązania. Simon dostawał 5. I jak dzieciaki kończyły pierwsze zadanie, ja już 5 miałem gotowych. Byliśmy na równi. Tak to wyglądało. Dlatego przepraszam też czasami za moje skróty myślowe. Odcinki mogą być takie albo inne. Jednym się podobają, drugim nie. Wiecie, jest to ciężkie, ale staram się dla was radzić sobie z tym. Uczę się, rozwijam, dlatego może być tak, że budzę dużo kontrowersji. Ale to jest na plus, bo wy zobaczycie na tym kanale Szwajcarię moimi oczami. Więc jeżeli to z wami rezonuje, to zapraszam was do oglądania. Zweifel, kolejna firma szwajcarska, produkuje chipsy. Mam tam kolegę, który pracuje. Kiedyś może uda nam się nagrać super odcinek, ale chips od czasu do czasu. Widzowie, teraz wam pokażę różnicę między M-Budget a normalną firmą. Patrzcie. M-Budget kosztuje 3,95, a normalna firma Twista kosztuje 5,20. Chodźcie. To też jest. To też jest dla porównania. To kosztuje franka, a to kosztuje 2. To jest różnica. To jest właśnie M-Budget, a to jest normalna firma migrosowska. Czyli chodzi tylko o opakowanie, a produkt jest ten sam. Pokaż też te rękawiczki. Co? W Polsce te rękawiczki kosztują 30 zł, a tu kosztują ponad 5 dych. Słuchajcie, moi drodzy, bardzo ważna rzecz. Migros Genossenschaft dba o społeczeństwo, kulturę i rozwój. Nie ma żadnych napoi alkoholowych. Zobaczcie, to wszystko jest zero. Pamiętajcie, moi drodzy, część życia społecznego to nie tylko drogie sklepy. Choć i tak uważam, że ceny są rewelacyjne, ale podsumujemy to na koniec odcinka. Na pewno trochę będzie kosztowało. Hallo, grüezi. Schön. Danke. Hätten Sie gern Frühstück? Nein, nein. Moi drodzy, ja już w domku idę zrobić sobie kawkę i zaczynamy podsumowanie. Moi drodzy, trochę się ufajdoliłem jak zwykle, musiałem się przebrać, pijemy kawkę i zaczynamy omówienie naszych zakupów. Podsumowując, ja jestem z zakupów zadowolony, ale cena też przeraża. Jak myślicie, ile to wszystko mogło kosztować? Jak myślicie, ile to wszystko kosztowało? Jesteśmy w moich skromnych progach. Ja już jestem po zakupach. Tak jak mówiłem, nie chodziło o cenę, nie chodziło, że muszę kupywać z M-Budget, życie jak w Madrycie. Ta cena i tak szokuje. Ludzie mi mówią w komentarzach i nie tylko, po co ty jeździsz, po co to robisz, tutaj na miejscu kupujesz. Nie ma problemu. Ja już podsumowuję. Czarno na białym widać. Za to wszystko, co jest za mną, za ten cały stół, który wam pokazałem, jest trochę mięsa, jest trochę innych rzeczy podstawowe, makarony, masło, wszystko to, co jest możliwe, dużo warzyw, trochę słodkości, do tego coś tam do picia, jakaś szynka, salami, wszystko podstawa. Cena? Chcecie znać? Tadam! 264 franki, 75 rapów. No, jak myślicie, jaka cena by była w Polsce? Ile to jest w ogóle na polskie? Patrzcie, nie oszukuję.
To są takie zwykłe, normalne zakupy. I kto mówi o januszowaniu? Grosz do grosza daje kokosza. Matematyka jest prosta. Kto umie liczyć, ten liczy nie tylko na siebie, ale i w życiu. Więc róbcie co chcecie, miejcie swoje zdanie, ja mam swoje. Na ten temat mówię, Szwajcaria, czy drogo? Drogo. Adekwatnie do zarobków jest ok? Jest ok. To na dzisiaj w tym odcinku. Ja Was zapraszam serdecznie do tego odcinka, który się tu Wam pojawi i widzimy się w następnym materiale. Działaj, synu! Pozdro! Nie wiem, czy się nagrywało. Może, że powiem.